Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym materiale. Dzisiaj odpowiem na pytanie, które bardzo często w sumie nam zadajecie. Dlatego postanowiliśmy nagrać o nim film. Ostatnio też pytaliśmy na Instagramie właśnie, jakie tytuły filmów sobie życzycie. Także to był jeden z nich. Mianowicie jaki rozmiar, jaką długość tej ściągaczki i myjki wybrać. Jak to zrobić, żeby to nam zadziałało jak najlepiej przy naszych oknach, które myjemy, nie wiem, w domu, w biurze, czy jak myjecie to zawodowo. Ok, ja odniosę się dzisiaj do tego okna, więc najpierw je zmierzymy. Ono ma tutaj troszkę ponad 60 cm, 61. Także omówimy, co się dzieje na tym oknie, a później powiem, co jeżeli te okna są mniejsze, a co jeżeli są większe. Dwa najpopularniejsze rozmiary, które są najczęściej wybierane, to jest 35 i 45 cm. Także to jest myjka 45, to jest myjka 35, tu jest listwa 35 i listwa 45, do tego jest uchwyt. Te rozmiary są najbardziej optymalnymi rozmiarami, ponieważ przy mniejszym rozmiarze po prostu musimy wykonać więcej ruchów na oknie, natomiast duże rozmiary charakteryzują się tym, że jest mniejszy docisk tutaj na końcach oraz tym, że po prostu są mniej poręczne. Ciężej jest je przenieść, są też ciężkie, jeżeli są pełne wody, więc jeżeli mamy używać dużo tej myjki, to po prostu to jest bardziej męczące. Spróbujmy przypasować rozmiar myjki do okna. No i przy myjce 25 cm, no to musimy tych ruchów wykonać tutaj kilka. Mieści się ona tutaj 2 razy, no 3 razy trzeba ją przyłożyć, żeby ogarnęła całe okno. Przy myjce 35 cm już praktycznie jesteśmy w stanie to zrobić na 2 ruchy. Ona już ogarnia całe okno. Przy myjce 45 ona już jakby wiele nam tutaj nie wnosi, bo ruchów musimy wykonać tyle samo, ale jeżeli okno byłoby szersze, to jakby ona byłaby bardziej uniwersalna. Czyli nam się po prostu ta myjka mieści na tym oknie, więc to jest jakby jak najbardziej ok. Ten rozmiar myjki 45 to jest taki, bym powiedział, najbardziej popularny i on jakby do większości okien, jeżeli się tylko zmieści, to on się po prostu sprawdzi. Jeżeli to okno byłoby naprawdę malutkie, także miałoby powiedzmy 30 cm, no to musielibyśmy mieć tą myjkę, no bo tamta myjka po prostu nam się nie zmieści, więc nie zadziała. Tak jak tutaj nawet ta myjka nam się zmieści, więc nią też jesteśmy w stanie to okno ogarnąć, tylko ona jest po prostu niepraktyczna i jest też dużo droższa. Dobra, w myjkach nie ma to bardzo dużego znaczenia, ale w ściągaczkach już ma to dużo większe znaczenie. Zatem najpierw pokażę Wam, co jeżeli chcemy ściągać metodą góra-dół lub prawo-lewo, czyli w ten sposób. No jeżeli użyjemy tej ściągaczki, no to musimy ten ruch wykonać tutaj raz, 2, 3, no 3 się nie zmieści, trzeba 4 razy wykonać. No dobra, to jest rozmiar 20 cm, no to wezmę od razu 35, nie, to 30 wezmę, 30 cm więcej. Wtedy ten ruch musimy wykonać, 3 razy, no dobra. Czy już lepiej, no bo musimy wykonać o 33,3% ruchów mniej niż w przypadku tej poprzedniej. Ale to już jest 35, czyli jak tam na początku mierzyłem okno, to miało ono 61 i tu już mieści się nam 2 razy. Teraz użyję 45, sprawdzę, jak ona tutaj pasuje. No i teraz mamy taką sytuację, że ona zgarnia nam bardzo dużo powierzchni. No jeżeli będziemy ten drugi ruch próbować wykonać, no to tutaj bardzo dużą część tej ściągaczki po prostu pojedzie po suchym. No i w ten sposób jakby będzie nam to źle działać, ale w tym przypadku na przykład możemy wykonać ten ruch w ten sposób. Czyli nawet do takiego małego okna jesteśmy w stanie tą listwą jakby bez problemu, ta listwa 45 do techniki góra-dół jak najbardziej do tego okna nam spasuje. No ale już do takiego małego okna, takiej listwy 55 bym nie polecał. Jeżeli mamy większe okno, to jak najbardziej ten rozmiar listwy jeszcze jest powiedzmy w miarę poręczny, nie jest ona bardzo długa, więc fajnie się nam ją przenosi i ma dobry docisk. Także to jeszcze jak najbardziej, ale jeśli chodzi o dłuższy rozmiar listew, tutaj mamy jeszcze 65, 75, 90 i 105, to jest najdłuższa listwa, jaką oferuje tutaj jeden z producentów Unger. No i te listwy polecam Wam tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli tych okien macie do umycia naprawdę masę. Więc jeśli przykładowo mamy do umycia 100 okien o szerokości 100 cm, no to listwą 55 cm jakby musimy wykonać 200 tych ruchów góra-dół. No a jeżeli mamy listwę powiedzmy 105 cm, to jest taka witryna bez ramy, no to jesteśmy w stanie wykonać 100 ruchów. No więc mamy robotę zrobioną 2 razy szybciej. Czyli podsumowując tą technikę góra-dół,
Moim zdaniem najbardziej optymalnym rozmiarem jest to, jeżeli ta myjka jest troszkę większa niż połowa szerokości tego okna. Czyli jeżeli mamy tutaj okno, połowa tej szerokości to jest 30 cm, no to myjka 35 jest po prostu najbardziej jakby optymalna do szerokości tego okna. No dobra, ale co w przypadku tej techniki S? Czyli jeżeli ktoś nie wie, jak to wygląda, no to jest taka technika mycia w ten sposób. No i przy tej technice potrzebujemy po prostu troszkę więcej przestrzeni na te ruchy, na te okna. Więc tutaj z mojego doświadczenia wynika, że ta długość tej ściągaczki dobrze jak jest troszkę większa niż 1/3 szerokości tego okna. Tutaj działanie można wrzucić na ekranie, ale w każdym razie tak, żeby ona była troszkę większa, żeby nam się zmieściła tutaj więcej niż 3 razy, czyli tutaj jest 30, ona jest fajna do tego okna i tu swobodnie można bardzo się poruszać, jest miejsce na te ruchy. Szczególnie jeżeli zaczynacie myć tą metodą, no to lepsza będzie dla Was taka krótsza listwa, no bo więcej ruchów wykonacie, ale jest po prostu łatwiej wykonać ten ruch. Jeżeli bym tu wpakował tą listwę na przykład 55 na to okno, no to powiedzmy da się to zrobić, da się tą techniką S jakby umyć to okno, to wtedy będzie wyglądało dokładnie w ten sposób, jak pokazuję. Tak? Robi się to poniekąd bardzo szybko, no ale żeby nie zostały smugi, to naprawdę trzeba już trochę wprawy mieć. No i tak się zastanawiam, czy udzieliłem jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, które jest w tytule filmu, no i chyba w sumie nie. Moim celem było przybliżenie Wam tego tematu, jak podejmuje się decyzję o tym. Ktoś, kto myje okna tylko w domu, najprawdopodobniej najlepszym wyborem będzie to 45 i 35, o ile Wam się tylko ta ściągaczka tam zmieści. A ktoś, kto jest profesjonalistą, to prędzej czy później będzie potrzebował tak naprawdę każdego z tych rozmiarów, zależnie od tego, jakie okna mu się trafią. Ja też szczerze zachęcam Was do dyskusji w komentarzach, szczególnie osoby, które mają doświadczenie, żeby podzieliły się swoją opinią na ten temat. Na dzisiaj to tyle. Dzięki, na razie, hejo.